Robert Monroe. Odcinek 2. Powstanie Wszechświata i poziomy świadomości. Po długim okresie, w którym Robert Monroe wychodził z ciała fizycznego, podróżując po materialnym, znanym sobie świecie, przyszło pierwsze znudzenie. Lata takiej eksploracji zaczęły stawać się dla niego monotonne i przewidywalne. Przełomem w jego doświadczeniach stało się pójście innym torem poszukiwań. Kluczem do głębszej analizy duchowego wszechświata było poddanie się własnej jaźni. W skrócie, polegało to na tym, iż po wyjściu z ciała fizycznego należało wyciszyć całkowicie jakiekolwiek emocje i ciekawość, doznać swoistej bezwładności duchowej. Wtedy następowało poddanie się tajemniczej energii. Brała ona w władanie ciało astralne, prowadząc je w zupełnie inne, nieznane dotąd miejsca. Towarzyszyły temu spotkania z wyższymi istotami z świata niefizycznego, od których Monroe uzyskał wiedzę o istnieniu naszego świata, jak i świata, który zastajemy po śmierci fizycznej. Stworzenie Wszechświata. Monroe wraz ze swoim zespołem badawczym poprzez wnikliwe podróże poznał wiele ciekawych odpowiedzi na pytanie na temat Wszechświata. Otóż kiedy powstawało uniwersum, proces ten znany jest nauce jako wielki wybuch w postaci materii, narodził się również Wielki Duch. Wielki Duch był wynikiem istoty porozumiewania się cząsteczek, które aby zacząć budować i łączyć się, musiały w jakiś sposób komunikować się ze sobą. Następnie Wielki Duch rozpadł się, ale zanim do tego doszło, stworzył on nowego ducha, z którym pozostał w kontakcie po swoim rozpadzie. Te wielkie duchy, nadumysły, stworzyły inne, pomniejsze, będące celem ich eksperymentu. Eksperyment ten polega na tym, że duchy dostarczają wiedzy, np. z doświadczeń, jakie niesie ludzkie życie. A więc nasze dusze są probierzem możliwości ducha. Wielki Duch nie ma wpływu na nasze życiowe decyzje, na efekt, jaki powstanie z chwilą połączenia się dwóch istot. Co stanie się, tego Wielki Duch nie wie i to jest właśnie cel eksperymentu. Ziemia jest jednym z takich eksperymentalnych miejsc. Została ona stworzona na długo po tym, kiedy powstały wszystkie energie, dusze, istoty niefizyczne. Poziomy świadomości. Życie istot jest zawarte w różnych poziomach. Można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju poziomy świadomości. Od 1 do 7 poziomu znajdują się rośliny. Od 7 do 14 istnieją zwierzęta. Jeżeli osobnik osiągnie poziom 14, to nie będzie mógł wznieść się wyżej bez zmiany swojej formy. Poziom od 15 do 21 są tym, co nazywamy ludzkim życiem na Ziemi. Jeżeli osiągniemy poziom 21 swojego rozwoju, to aby rozwijać się dalej, musimy porzucić swą ludzką postać, ponieważ poziomy od 22 do 28 są poziomami, w które można wkroczyć po śmierci. Są to poziomy zwane mostem. Tutaj możemy jeszcze wrócić i inkarnować jako człowiek, jednak po przekroczeniu poziomu 28 takiej możliwości już nie ma. Oczywiście dalszych poziomów jest nieskończenie wiele. Można to również opisać na zasadzie pierścieni. Wyobraźcie sobie 7 pierścieni. Tych 7 pierścieni odpowiada 49 poziomom. 3 pierwsze pierścienie odpowiadają materii fizycznej, są to rośliny, zwierzęta i ludzie. 4. pierścień to pomost, czas, w którym świadomość może dokonać wyboru i zdecydować, czy wrócić na poziomy niższe, czy wznieść się na wyższe. Wiele świadomości wybiera tę pierwszą możliwość i wraca na poziomy niższe. 3 wyższe pierścienie to sfera nazywana światem duchowym. A teraz wyobraźcie sobie tych 7 pierścieni w jeszcze większym pierścieniu, który otoczony jest następnymi. Tak, to da wam pewien pogląd, czym jest nieskończoność, bo ten ciąg się nie kończy. Tak więc w stanie OB możemy dowiedzieć się tego, co może wykraczać poza ludzki punkt widzenia.
Zatem zanim dowiecie się więcej, musicie uświadomić sobie jedną najważniejszą rzecz. Powtarzając to przed snem, w ciągu dnia czy nocy otworzą się przed wami drzwi do świata, z którego pochodzimy. A więc jestem czymś więcej niż ciałem fizycznym. Moja świadomość wykracza poza ten fizyczny świat. Proszę istoty równe bądź na wyższym poziomie o pomoc w odzyskaniu mojej wiecznej świadomości, o wyjście poza ciało fizyczne. Proszę również o wsparcie w poszerzaniu swojej wiedzy i zrozumienia, aby wznieść się wyżej i uwolnić z fizycznej strefy ludzkiego życia. Temat stworzenia i celu Ziemi oraz ludzkości postaram się omówić w następnym odcinku. Temat ten wymaga jednak pewnego wprowadzenia, a pełne informacje mogą zszokować fundamenty wiedzy niektórych z Was. Najpierw więc musicie się na to przygotować. Musicie zaakceptować fakt, iż nie jesteście tylko ciałem fizycznym. Pozbądźcie się uwarunkowań i schematów kulturalnych, religijnych i politycznych. Oczyśćcie swoje umysły. Zróbcie miejsce, aby wróciła wasza prawdziwa świadomość.